Witam wszystkich. Słuchajcie, jestem w warsztacie i dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda warsztat amerykański. To jest taki typowy mały warsztacik dla ciężarówek tylko w miejscowości Waukegan, to jest pod Wisconsin, nad Chicago. Słuchajcie, mój trak się nie rozsypał, ale jest niedobrze. Słuchajcie, od dłuższego czasu coś się dzieje. To wychwytywali na komputerze, w biurze. Chodzi o zawór EGR, filtr DPF nie wypalał. Co chwila check engine, co chwila regime, czyli wypalanie tego filtra. Po prostu miałem to 20 razy dziennie. Często. Słuchajcie, wchodzimy do warsztatu i pokażę Wam, jak wygląda taki warsztat, ok? Słuchajcie, nie będę tutaj tak kręcił, nie chcę pokazywać twarzy tych ludzi, którzy pracują, są w pracy i mogą sobie tego nie życzyć. Dlaczego tutaj jesteśmy na takiej szapie, a nie u dealera typu Peterbilt? Już wyjaśnię. Słuchajcie, najgorszą rzeczą jest tutaj w Ameryce wsadzić samochód do amerykańskiego warsztatu. Mówię do dealera, czyli Kenworth, Peterbilt, Volvo, Freightliner. Słuchajcie, to jest po prostu już takim dramatem, takim niebezpieczeństwem dla firmy, dla kierowcy, dla traka wsadzić tam samochód, ponieważ nie wiadomo, kiedy on wyjedzie. Nie wiadomo, kiedy wyjedzie, nie wiadomo, co jeszcze w tym traku zepsują. Takie, słuchajcie, warsztaty jak ten przede wszystkim są tańsze. Tam już ceny sięgnęły z zenitu, po prostu jakieś absurdy gonią absurdy, to raz. Dwa, to słuchajcie, zanim trak w ogóle wjedzie do warsztatu, najpierw idzie na parking, średnio po tygodniu dopiero wjeżdża do warsztatu. Słuchajcie, po prostu parodia, absurd, nie wiem co jeszcze, ale nigdy w życiu nie wjechałbym do dealera Kenwortha, Volvo, Peterbilta czy innej marki, jeśli chodzi o traki. Po prostu wielkie niebezpieczeństwo. Tutaj spójrzcie, przyjechałem tutaj wczoraj. To jest oczywiście nasz taki zaprzyjaźniony warsztat. To nie jest duży. Wygląda jak wygląda, spójrzcie, ale ja jestem od razu, słuchajcie, już generalnie mam dzisiaj wyjechać. Tutaj to jest właściciel tego warsztatu. On też pracuje. On nie siedzi w garniturze, nie dyryguje. Tutaj każdy wie, co ma robić. Słuchajcie, jest cisza, spokój i to właśnie tak ma być. Szybki przykład. Tydzień temu mój kolega w prasie, słuchajcie, wymiana oleju. Prosta czynność. Najprostsza, już chyba nie ma prostszej. Nie przykręcili mu, nie założyli mu uszczelki pod filtrem oleju. Daniel patrzy, że sprawdził. Coś tam mu nie pasowało. Sprawdził, otworzył maskę, pełno oleju. Tutaj jest w komorze silnika, na silniku. Jedzie do innego warsztatu, okazuje się, że bo jeszcze nie było co, wiadomo, co się dzieje. Nie ma uszczelki. Ten warsztat, słuchajcie, naprawia wszystko, co się okazuje dalej. Wyjeżdża z tego drugiego warsztatu. Nie przykręcili mu korka w ogóle na górze silnika. W sensie nie dociągnęli. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, totalna, porażająca niekompetencja amerykańskich warsztatów, jeśli chodzi o ciężarówki. Nie mówię, jeśli chodzi o osobówki. Tutaj ten temat jest, czego kręcę się, przeszkadzam, ale tak jest. Generalnie rozmawiałem z Wiktorem, pozwolił mi nagrywać, nie ma z tym żadnego problemu. Także, ale mimo to nie chcę tutaj przeszkadzać. Słuchajcie, każdy wie, co ma robić, jest cisza, spokój. Mam wyjechać za około 2-3 godzin. Także tak to wygląda. Słuchajcie, inny mój znajomy, z którym de facto już nie mam kontaktu, ale mniejsza z tym, nowy samochód, filtr DPF. Nówka sztuka, miesiąc na gwarancji, miesiąc czasu, słuchajcie, musiał samochodem wracać do domu, miesiąc czasu,
chyba ponad, był na warsztacie. Robi się głośno, słuchajcie, muszę tutaj przyłożyć mikrofon, bo będzie mnie kiepsko słychać, ale mam te nagrania takie amatorskie, często fonia zanika, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, amerykańskie warsztaty kontra takie warsztaty małe, nie to, że rodzinne, ale małe, przegrywają z TTS-em. Tutaj ten warsztat to jest warsztat generalnie Mołdawianina, nie Amerykanina. Wiktor jest Mołdawianinem. Słuchajcie, w Mołdawii generalnie mówi się w języku rumuńskim, ale oczywiście Wiktor mówi w języku angielskim i rosyjskim. Ja tak говорю z nim trochę po ruski, trochę po angielski, także tak to wygląda. Słuchajcie, bardzo sympatyczny człowiek, także taki przyjacielski tutaj jest klimat. Lubię ten warsztat tutaj przyjeżdżać, jako człowiek wolałbym nie przyjeżdżać, ale jak mam już przyjechać, to tutaj właśnie lubię przyjeżdżać. Mam jeszcze inny warsztat, stricte w Chicago, jakoś tak Corsicansa, nie pasuje mi tam. Pełno piachu na podwórku, kurz i takie wszystko jest. Wiecie, tutaj jest bardzo fajnie. Teraz powiem Wam, co się dzieje w moim samochodzie. Jak odebrałem to auto, wyjechałem na autostradę i już pojawił się check engine, że muszę zrobić origin, czyli wypalanie filtra DPF. Stanąłem. Nie mogłem go wymusić, w sensie takie forced origin. Nie mogłem tego zrobić, na heblu go wyłączyłem i w sumie to poszedłem spać. Rano wszystko było ok. Tak jeździłem 2 tygodnie. Od tamtej pory co chwila jakieś tam w ogóle już czerwona ikona, start engine. Oczywiście sprawdziłem olej, kulant, wszystko jest. Ten start engine się wyłączał, potem włączał, check engine, dyskoteka na moim dashboardzie. Ale w firmie widzieli, co się dzieje poprzez komputer. Tutaj, w tym traku są wszystkie wtryski nowe. Wartość wymiany to była $6000. Coś tam było nie tak z jednym. Nie wiem czy 7, ale dokładnie nie jestem mechanikiem, także nie wiem. Samochód generalnie sprawuje się bardzo dobrze, słuchajcie, nie stracił mocy. No bo zabór EGR to generalnie co? Co on robi? On zabiera jakby wydechy, zabiera spaliny, przepraszam, powrotem do lotu i chodzi o tam chłodzenie cylindrów i tak dalej. To zmniejsza tam jakieś tam azoty i tak dalej, mieszankę azotów. Chodzi o emisję spalin generalnie. Bez zaworu EGR nie można legalnie jeździć, to jest zakazane prawnie. No i właśnie, czy to jest zawór EGR? Tutaj okazało się, że jednak chyba nie. Jest jakiś tam leaking, czyli wyciek powietrza. Patrzyli wiele rzeczy. Dzisiaj już Wiktor wie, co dokładnie ma robić i to robi. Słuchajcie, jak mówiłem wcześniej, ja miałem wypalanie filtra DPF dosłownie kilkanaście razy dziennie. Coś było nie tak, ta dyskoteka na dashboardzie i tak dalej. Nie mogli ustalić. Byłem jakiś czas temu w innej warsztacie, który wymieniał te injektory, czyli wtryski. Wszystko ok, wszystko ok. Dalej nie jest ok. Przepraszam. Tutaj po tej naprawie ma być już dobrze, także zobaczymy. Z tego co mówił mi Wiktor wczoraj, to chodziło o powietrze, lewe powietrze mówiąc krótko, także tak to wygląda. Słuchajcie, może jesteście ciekawi, ile ten trak tak pali na 100, bo to jest tutaj mierzymy inaczej. Ile mil z galona przejedzie się. Nie tam, jak to jest w Polsce, że pali 8 litrów na 100 km. A w Polsce przeważnie 30 litrów na 100 km. Tutaj ten trak średnio zależy oczywiście, czy góry skaliste, jakie obciążenie, wiatry, etc., ale tutaj ten trak no, pali średnio tak 5,5 mil z galona. Ja przejadę, tak? Słuchajcie, tak żeby nie kombinować, to około 40 litrów na 100 km. Tyle pali ten samochód. Dużo, mało? Chyba dużo, prawda? Słuchajcie, taka ciekawostka jeszcze. Tutaj jest skrzynka z narzędziami. Muszę mówić, bo tu jest głośno. W Ameryce tutaj każdy mechanik, przyjmując się do pracy,
Nie ma tam na wyposażenie warsztatu. Tutaj słuchajcie, każdy musi zainwestować w swoje narzędzia i tak ją wozić, jak zmienia to. Słuchajcie, na razie przerywam mówienie. Przejdziemy się po warsztacie, pokażę wam jeszcze co tutaj jest. Dlaczego nie? Słuchajcie, pokażę wam w tym momencie jedną ciężarówkę, która została wypuszczona całkiem niedawno, ale chodźcie, pokażę wam. Tutaj, słuchajcie, jest z mojej firmy kobieta, którą poznałem 2 lata temu na parkingu, jak przejmowałem się do mojej firmy. To jest Conestoga, czyli mówiąc krótko flatbed, no z częścią plandeki. Odsuwamy do tyłu, do przodu, zależy. Ładujemy, zabezpieczamy, znowu ściągamy. Nie musimy, słuchajcie, plandekować, tarpować. Oczywiście dla kobiety byłoby to bardzo ciężkie, dlatego jeździ Conestogą. Też ma chyba jakąś awarię. Rozmawiałem z nią, czeka. Słuchajcie, o jakim aucie mówiłem? To jest, spójrzcie, ten biały samochód na godzinie 12. Oczywiście to jest Volvo. W najnowszej budzie, jaka w ogóle jest. Ten samochód prawdopodobnie, a raczej na pewno jest wyprodukowany nie w Stanach, nie w Szwecji, tylko w Meksyku. Większość samochodów, słuchajcie, jest produkowane w Meksyku. Oczywiście jest bardzo ładny. Słuchajcie, uważam, że to jest najpiękniejsze Volvo, jakie wyszło. Pokażę wam starszy Volvo, stoi tutaj obok. To jest w ogóle już, myślę, że około 10 lat ma, spójrzcie. A teraz spójrzcie na to. Przepaść. Słuchajcie, widzę, że to jest nowy, bo jeszcze ma tutaj nie ma tablic rejestracyjnych. Słuchajcie, jest piękny. To jest wersja 660. Pogubić się można z tymi wersjami, ale on jest długi, słuchajcie. Są jeszcze krótsze, są jeszcze niższe i tak dalej, i tak dalej. Jest piękny, słuchajcie, jest, z tego co wiem, to jest wypasiony, jeśli chodzi o elektronikę, przepraszam, wróć. Sensory, szmery, bajery i tak dalej, i tak dalej. Ten to będzie miał więcej niż 10 lat, ale słuchajcie, no jest faktycznie piękny. Ten tutaj grill przód, no, robi robotę. Słuchajcie, z tego co wiem, to jest bardzo awaryjny, jak to wszystkie nowe samochody. Słuchajcie, to już nieważne, czy to jest Volvo, czy Freightliner, czy Peterbilt, aczkolwiek który Peterbilt, bo zależy właśnie który. Słuchajcie, ten mój Peterbilt, czy ten co stoi tutaj, no nie widać go. Te klasyki nie mają tak, słuchajcie, tej elektroniki wszędzie. Oczywiście, jeśli chodzi o silnik, to jest inna w ogóle bajka, ale tutaj spójrzcie na te samochody. To są Freightliner Cascadia do zamieszkania, czyli tutaj sleeper, góra. Słuchajcie, bardzo dobry samochód do zamieszkania. Ich awaryjność jest potworna, ale to nie tylko Cascadii czy Fredka. To się tyczy wszystkich, słuchajcie, nowych samochodów. To Volvo, słuchajcie, młody kierowca, jak przyjdzie do pracy, który zrobił prawo jazdy, powie: Boże jedyny, jestem szczęściarzem, wygrałem na loterii. Otóż nie, takie jest moje zdanie. Otóż nie, słuchajcie, bo ten samochód na pewno będzie stał na warsztacie bardzo długo. Jeśli on stoi na warsztacie, kierowca tutaj nie zarabia. My tutaj mamy płacone z mili, a nie podstawy jakieś i tak dalej, także ładny, ale drogi w utrzymaniu. Wracamy do warsztatu, słuchajcie, zobaczymy co tam się dzieje. No, wiem co się dzieje, ale chcę wam pokazać, słuchajcie, nie ma co robić, są nudy, bo co można robić na warsztacie, także tak to wygląda. To jest cisza, spokój, słuchajcie, na tych warsztatach meksykańskich. To, słuchajcie, muzyka napierdziela w głośnikach, taka ta meksykański folklor, rozgardiasz taki. Tutaj, słuchajcie, jest cisza, spokój, każdy wie co ma robić, każdy jest przy swoim sprzęcie.
Tak to powinno wyglądać. Takie właśnie warsztaty lubię. A tutaj ten, no nie w szczególności, ale są bardzo przyjaźni ludzie. Tutaj właściciel, szef Wiktor, poznałem go w sumie rok temu. Naprawdę taki człowiek bardzo przyjazny, serdeczny, miły. Nie ma z niczym problemu. Tu masz to, tu masz tamto. No nie może to, że rób co chcesz, ale jest ok. Słuchajcie, tutaj cena takiej roboczo godziny, tutaj nie jest tak, że tych godzin może być nie wiadomo jak dużo, ponieważ na przykład jak jest wymiana przykładowo, czysto hipotetycznie, alternatora, to przyjmuje się, że na alternator jest tyle i tyle czasu, na przykład 1,5 godziny. Na inną część jest 2 godziny, na to 6 godzin, na tamto tyle i tyle. To jest tak już... Oczywiście, słuchajcie, są takie różne oszustwa, najbardziej to w amerykańskich firmach, no, u tych dealerów, ale przykładowo w takim właśnie warsztacie, tak myślę, że około 130, 120, bo to jest, takie przedziały są, 130 niech będzie dolarów za tak zwaną labor hour, czyli roboczą godzinę. No, a przyjechał Alex, ok, nieważne, gdzie u dealera Kenwortha, Volvo i tak dalej, to jest około 200, czyli słuchajcie, no około 70% więcej. Drogo, dlatego my unikamy takich, to jest tylko, słuchajcie, ostateczność wjechać do autoryzowanego serwisu Volvo, Peterbilta, Freightlinera, Kenwortha. Koszty i czas oczekiwania to jest, może po prostu zabić. Słuchajcie, jak mówiłem wcześniej, tutaj ten cały toolbox pewnie jest własnością któregoś z mechaników albo może właściciela. Tutaj, słuchajcie, mówimy o kilku tysiącach dolarów. To nie jest tanie. Sama pusta, bez kluczy, bez narzędzi. Zależy od marki, wiadomo o co chodzi, ale słuchajcie, tutaj tak stawiam, to jest 5-6 tysięcy dolarów. Także to wszystko jest, słuchajcie, bardzo drogie. Ja generalnie współczuję wszystkim mechanikom, bo nie mógłbym być mechanikiem. Ale jednocześnie oni współczują mnie, że ja jestem kierowcą, także każdy jest do czegoś innego stworzony. Chodzą potem w warsztacie jak po muzeum. Tylko, że akurat tutaj to w sumie nie ma już na co patrzeć. Najgorsze jest to, że kompletnie nic nie mogą przyspieszyć. Ja pierniczę. To jeszcze od groma roboty. Nie wiem, czy ja dzisiaj jadę. No nic. Mogę tylko popatrzeć. Nic więcej. Można powiedzieć, że ta główna część tej naprawy już jest zrobiona. Co? Wpompować tylko trzeba kulant do układu. Też to potrwa, słuchajcie, ale nie spieszy mi się. I tak lokalne kierowcy ładują moją naczepę, także pewnie stąd wyjadę po południu albo wieczorem.
Ready? One moment, then remove this truck outside. The trailer, okay. What about the check engine icon and stop engine icon? On this moment? Yeah, on the dashboard. Przez najbliższe pół godziny będzie start, gaś, start, gaś, przygazuj. Muszę być tego, ja go nie słyszę, znowu mnie kawałek zapalił, ja nie słyszałem. Coś mi się wydaje, że to będzie lipa z tą naprawą, ale no nie czekamy aż wyjedziemy, aż w ogóle wykasuje mi błędy i tak dalej. No. Start engine. Start engine. Tak właśnie mam cały czas. I to zgasa, zapala się, taka dyskoteka. No zobaczymy. Słuchajcie, mój kolega dzwonił z Kalifornii od poniedziałku, dziś jest środa, czyli 2 dni. Dzwonił, ma ładunek. Także Darek, congratulations. Słuchajcie, bo niedługo będziemy tutaj robić imprezy z tytułu takiego, że dostaliśmy pracę. Mamy gdzie jechać, z czym jechać i tak dalej, i tak dalej. Także no, do tego, słuchajcie, wszystko zmierza. Także to już nie są śmiechy. Takie są realia w amerykańskim transporcie. Czyli słuchajcie, ten samochód zbyt często wypalał filtr DPF kilkanaście razy dziennie. Nie tracił żadnej mocy, zawór gier, z tego co ja wiem, jeśli jest walnięty, no, silnik może tracić moc i tak dalej. Tutaj słuchajcie, zero oznak, to jest bestia, ale mniejsza z tym. Wszystko co oni widzieli tylko na komputerze, jakieś tam błędy, filtry, przepraszam, injektory, czyli wtryski wymienione i do dnia dzisiejszego, do teraz w sumie nie wiadomo co się dzieje, że on tak wypala cały czas. Chodzi o temperaturę tych spalin, no wypala jak jest gorąco, musi mieć gorąco. Dokładnie tutaj tak się nie orientuję, bo nawet nie chcę się orientować, do tego trzeba zacząć. Ale nie DPF, tylko zawór EGR. Zobaczymy, jak wyjadę w trasę, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że będzie to samo. Słuchajcie, zdaje się, że wyjeżdżamy. Tutaj ten trak za mną jest gotowy też. Ja niby też, chociaż jeszcze nic nie wiem. Tutaj poczyszczone, poskładane. Czyli co, maska, i chyba wyjeżdżamy, także, ale poczekamy. Sam tutaj nic nie mogę robić.
Słuchajcie, kazał mi wyjechać, także wyjeżdżam. Coś tam jeszcze jest do wymiany. Jakaś pipa, ale nie wiem w ogóle jaka. I nie wiem gdzie, także no wyjeżdżamy. Nie wiem, słuchajcie, bo muszę iść i zapytać się go, czy ja mam już podjechać na parking, odjechać, czy jeszcze będę wjeżdżał. Jakaś pipa, ale ja nie wiem jaka pipa, do turbo, do czego. Nie mam pojęcia, muszę iść się dowiedzieć. Myślę, że tutaj teraz oni, a właśnie, ona wjeżdża. I za nią wjedzie on. Czyli ja już nie wjeżdżam. My truck need to go to the parking spot, yeah, right now? This back here. Ah, okay, okay. Czyli zostajemy tutaj w tym miejscu, nie ruszam się i czekamy na jakieś tam inne ruchy. Także nie jest gotowy jeszcze, słuchajcie. Czy będzie dzisiaj? Pewnie tak, bo ja mam w sumie ładunek już, także czekamy. Słuchajcie, no była już komenda, wjeżdżamy z powrotem do warsztatu. Tutaj spójrzcie, jest moja naczepa już gotowa, przyjechał kierowca. Także jest ok. Wjeżdżamy, słuchajcie, mam nadzieję, że ja w ogóle dzisiaj już wylecę tak w trasę, bo nie ma to jak najlepiej być na szlaku, a nie... Ja nie lubię strasznie wracać do Chicago, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, to jest moja naczepa, spójrzcie. Tutaj mamy mieć, słuchajcie, tak, Charlotte, North Carolina i ostatni chyba jest Richmond, Virginia. Aha, tak te pasy zostawione, dobra. Tam w prawo nie wejdę, słuchajcie, muszę tutaj zawrócić, bo... Nie mam, słuchajcie, nic do jedzenia, już chyba dzisiaj to nic z tego nie będzie, nie mam pojęcia. Ten tak stanął, że ja nie wjadę, bo ja bym musiał głęboko tutaj zawinąć. No właśnie. Kurwancka, no.
Kurwa, nikt tutaj nie stanie. Słuchajcie, jesteśmy od nowa w warsztacie, jak widać. To już nie powinno długo zająć. Jest godzina 2:47 p.m., czyli 14:47. Pasowałoby już podpiąć się, jechać do Chicago. Jakieś szybkie zakupy. Ale no, słuchajcie, mimo to, że tutaj to tak trwa, no jak widzicie, to i tak jest długo, znaczy inaczej, o wiele więcej. Słuchajcie, ale mimo to, że tutaj tak widzicie, że to długo, to i tak to jest o wiele szybciej niż właśnie na dealerowskich warsztatach gdzieś tam w miastach Kenworth, Volvo, Peterbilt i tak dalej, także jest ok, no nic się nie zrobi, czekamy. To chyba już końcówka, słuchajcie, dokręcę, widzę tą giętką rurę Flex Pipe i wyjeżdżamy, słuchajcie, jest godzina 3 p.m. korki w Chicago, nawet nie wiem, czy jest sens tam jechać, bo to są już mega korki, to nie są takie korki jak gdzieś tam na Marszałkowskiej, tylko taki potężny heavy traffic, ale wszędzie. No zobaczymy, na razie musimy stąd wyjechać, podpiąć się, sprawdzić papiery, ten ładunek. Mamy jeszcze co robić tutaj. Słuchajcie, czyli co? Czyli spójrzcie, jestem tutaj jeden dzień, jedną dobę. Na pewno w innym serwisie spędziłbym kilka dni, to jest minimum, i dużo większe pieniądze. Także moja firma, ale tutaj słuchajcie, nie tylko moja firma, ale dużo, jak nie wszystkie firmy unikają dealerowskich warsztatów, ponieważ
Tak, reasumując, to jest najgorsze, co może nas spotkać i zmusić. No, sytuacje zmuszają, owszem, ale unikamy tego, bo to jest finansowy i czasowy dramat. Słuchajcie, jak to się mówi w Europie, w Polsce, nocna zmiana. Także ja mam dzisiaj nocną zmianę, ponieważ jestem wypauzowany, a muszę być jutro, spójrzcie gdzie. No właśnie, czyli Charlotte, North Carolina to jest akurat na jedną szychtę. No niestety mam co robić, słuchajcie. Także wyjeżdżamy i tyle. Słuchajcie, tyle by było z tego warsztatu. Powtórzę, że nie ma nic lepszego tutaj dla kierowców, dla nas i dla firmy niż takie właśnie warsztaty szybkie, przyjazne i tanie. O to właśnie chodzi w transporcie w tych czasach. Także słuchajcie, uciekam, dziękuję za uwagę i do następnego razu. Hej.